Teraz jest Ziegler, widać, że to jest Ziegler Cordmaster. Akcja! Witam serdecznie z Tarnowa Podgórnego, plac firmy Korbanek. Dzisiaj troszeczkę inna sceneria, bo zaszliśmy do narożnika maszyn używanych, ponieważ za mną stoi pokazowa maszyna Ziegler Cordmaster 8-rzędowa o rozstawie międzyrzędzi 75 cm. Jak może wiecie, a nie wiecie, od marca, czyli można powiedzieć od targów Kielce 2026, firma Korbanek stała się generalnym importerem przystawek do kukurydzy marki Ziegler wraz z składanymi headerami do zbóż, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. Za nami jest przystawka, tak jak wspomniałem, 8-rzędowa. Jest to przystawka sztywna. Nietypowe rozwiązanie jak na polski rynek, ponieważ wiadomo, że firma Ziegler jest to firma globalna. Ta przystawka brała udział w pokazach, można powiedzieć, europejskich. Zdecydowali się oni użyć takiej przystawki sztywnej także trochę ze względu, żeby pokazać, na czym ta przystawka jeździ, a jest to czterokołowy wózek także marki Ziegler z osiami skrętnymi, hamulcami najazdowymi. Jeżeli chodzi o samą przystawkę, w ogóle seria Cordmaster zapowiada dość niedawno na rynku europejskim. Jest to, można powiedzieć, odpowiedź Zieglera na wołanie i zapytania klientów, którzy byli zadowoleni z poprzednika, czyli Core Championa, który także jest obecnie dostępny w ofercie, ale chcieli coś innego, coś bardziej wytrzymałego, coś lepszego. I tak powstał Cordmaster. Jeżeli chodzi o Cordmastery, no to mamy do dyspozycji na chwilę obecną w sztywnych wielkościach jest to 6, 8, 12, 16. Jeżeli chodzi, i oczywiście wiadomo, że Ziegler jako producent zapewnia dostęp do wózków do każdej szerokości maszyny. Jeżeli chodzi o przystawki składane, to zapraszam Was, przejdziemy się do przystawki składanej. Teleportowaliśmy się do przystawek składanych. Cordmaster i w ofercie mamy do zaproponowania dwie przystawki składane. 6, tak jak tutaj, i 8-rzędowa. Jeżeli chodzi o samą maszynę, no to możemy troszkę więcej powiedzieć. Siedzę na dziobach kompozytowych. Maszyna na Polskę będzie wychodziła w standardowym rozstawie międzyrzędzi 75 cm. Oczywiście, jeżeli chodzi o całą sekcję zbierającą, łańcuchy z przeprojektowanymi chwytakami. Następnie, co można zauważyć bardzo ciekawego, to nie wiem, czy ja jestem na tyle wysoki, aczkolwiek zauważcie, że na nożach zrywacza są też dodatkowe noże, które mają polepszyć, takie małe kawałki, które mają polepszyć chwytanie całej rośliny, żeby ona jak najpewniej schodziła na dół. Przekładnia rozdrabniacza hermetyczna dwunożowa. Prędkość obrotowa około 3000 obrotów na minutę. Jeżeli chodzi o rozdrabnianie, no to noże są użyte, są to wzmacniane noże samoostrzące, to jest fajne, z wzmacnianą krawędzią z węgliku wolframu. Noże są dwustronne, czyli tak naprawdę jeżeli przejedziemy pół sezonu, możemy sobie te noże obrócić i jechać dalej. Producent przewiduje, że te noże powinny starczyć na naprawdę dużą ilość hektarów. Będziemy testować je w tym roku na pewno, więc tutaj bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o samą przekładnię napędową, jest to przekładnia aluminiowa. Oczywiście w przypadku Cordmastera każdy rząd ma swój własny sprzęg zabezpieczający, czyli też nie mamy tutaj obawy, jeżeli by coś trafiło nam do tutaj chwytaka, czy trafiło w rozdrabniacz. Jeżeli chodzi o samą maszynę, no to może troszkę o firmie. Firma jest niemiecka, Ziegler, jest prowadzona przez dwóch braci, Martina i Józefa. Są to ludzie, którzy, tak jak to jest w firmach rodzinnych, tak samo jest z Capello, mają bardzo bliski kontakt z wszystkimi odbiorcami na całym świecie. Pokazują się na targach, na pokazach, czyli sygnując jakby markę swoim nazwiskiem Ziegler, no to nie jest korporacyjna, tylko to jest produkcja rodzinna. Stawiają na jakość, stawiają na bezpośredni kontakt z klientami. Dlatego widzimy, że te maszyny są przewidziane i przemyślane stricte pod klientów. Chociażby takim przykładem są tutaj blachy
ścierny, które w tej klasie cenowej rzadko się pojawiały. W tym momencie, jeżeli mamy na przykład jakieś przyzbrojenie do słonecznika, czy właśnie zbieramy chociażby słonecznik tymi przystawkami, no to nie wycieramy tutaj kompozytowych dziobów, więc to też jest takie przedłużające żywotność, a w razie potrzeby można 4-5 śrub wymienić sobie te blachy. Jeżeli chodzi o napędy, zapraszam z tej strony, bo to też jest bardzo fajna sprawa. W przypadku napędów, tutaj mamy przystawkę, z tego co kojarzę, to będzie New Hollandowska, do New Hollanda, aczkolwiek widzimy, że napędy wyprowadzone są za pomocą przekładni, czyli podpinamy sobie kombajn wałkami do tutaj sprzęgu, sprzęg się tutaj zakleszcza i mamy przeniesienie 2 przekładniami napędu na wałek napędowy w przystawce. No można powiedzieć, że bezobsługowa w tym momencie konstrukcja. Oczywiście, jeżeli byśmy mieli sytuację, że na przykład mamy teraz na przykład New Hollanda, ale kupiliśmy sobie Aupaxa i chcemy sobie zmienić to, żeby to pasowało do Aupaxa, no to nie ma nic prostszego. Przede wszystkim wymieniamy sobie tą ramkę całą. Ta ramka, jak widzicie, jest tutaj przykręcana na śruby. Następnie zmieniamy sobie całe tutaj złącze, chociaż akurat ten faster powinien pasować do Aupaxów, więc tutaj zmieniamy sobie multizłącze. No i zmieniamy jedną przekładnię z każdej strony, ponieważ każdy kombajn ma troszkę inną prędkość obrotową. Jak ma tą inną prędkość obrotową, no to żeby maszyna pracowała zgodnie, no to ona musi mieć na całym wałku, przeważnie one są ustawiane na około 540-560 obrotów na minutę. Aczkolwiek te maszyny to już są w produkcji od 2000, można powiedzieć, przystawki do kukurydzy 2017 roku. Mamy coś dla Was, co jest w produkcji, można powiedzieć, od tego roku, bo w tym roku była premiera. Zapraszam. No i to jest nowość nad nowościami. Grindmaster, oczywiście made by Ziegler. Jest to nic innego jak składany header do zbóż. I teraz tak, jak zobaczycie na niego, to ma nietypową konstrukcję, bo jest to header, który składa się na pół. W tym momencie część górna otwiera się, automatycznie przesuwając w tym czasie tutaj na całej rolce w bok, centrując, czyli zobaczycie, że tutaj jest bok gardzieli, który musi znaleźć się w pozycji centralnej, czyli ten header musi się spokojnie o ten 1,20 m, 1,30 m przesunąć w lewo. Szerokość takiego headeru jest to 6,3 metra. I teraz tak, jeżeli chodzi o headery składane, no to mamy tutaj bardzo dużą portfolio wielkościowe, bo od 4,5 metra do 7,5 metra. Oczywiście należy pamiętać, że w przypadku, kiedy te headery mają powyżej, nazwijmy to 6, 8, 7 metrów, w tym momencie tracimy szerokość transportową zgodną z przepisami. To o tym trzeba pamiętać, jeżeli chcemy dobierać header sobie do kombajnu, bo on składa się na pół. Czyli taki, jak tutaj mamy 6,3 metra, będzie miał około 3,20 czy 30 szerokości transportowej. W tym momencie ten header przystosowany jest do kombajnu marki Class, więc jeżeli jesteście zainteresowani, potrzebujecie taki header na ten sezon, to zapraszam, mamy jedną sztukę. Jeżeli chodzi o portfolio, no to powiedziałem, że mamy od 4,5 metra do 7,5 metra, ale to nie jest całe portfolio, ponieważ ta maszyna wychodzi także w wersji Vario. I w tym momencie na chwilę obecną jest to 6, 6,5 i 7 metrów Vario. Oczywiście wiadomo, że jeżeli jest to maszyna Zieglerowska, no to wychodzi z kosami bocznymi do rzepaku Zieglera. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi maszynami, zapraszam do kontaktu, zapraszam do odwiedzenia nas na targach Opolagra oraz na targach w Poświętnym i Szepietowie, które będą miały miejsce w czerwcu. I do zobaczenia na żniwach. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.